Cześć, dzisiaj opowiem wam o nowej serii monitorów studyjnych od legendarnej marki KRK. Ale wielu z was jeszcze mnie nie subskrybuje. Dobijmy do tych 100 000 subskrybentów, bo dzieci pytają mnie: tato, kiedy dostaniesz ten przycisk YouTube'a? Ale wracając, opowiem wam o nowej serii monitorów, serii, która łączy klasykę z nowoczesnością. Przed wami KRK Create. Seria Create to 3 modele, 3, 5 oraz 8. To 3 różne rozmiary, ale wspólna filozofia. Precyzyjne brzmienie, kompaktowa forma oraz funkcje, które robią różnicę nie tylko w studio, ale i w codziennym użytkowaniu. Ale zacznijmy od początku. KRK to marka z ogromnym doświadczeniem w produkcji monitorów studyjnych. Ich żółte woofery to już znak rozpoznawczy i tak jak Nord i Focusrite lubuje się w czerwonym, a Yamaha konsekwentnie produkuje białe głośniki, tak żółty monitor to również synonim dobrego studyjnego sprzętu. Dobrze, że tak jest, bo to identyfikuje markę, ale jeśli masz awersję do jakiegoś koloru, to produkt może być niesprawiedliwie potraktowany. Jednak tym razem mamy coś nowego. Create to seria skierowana do domowych producentów, twórców, youtuberowych, DJ-ów i osób, które chcą dobrego dźwięku. Jednak wiem, że mówiąc te słowa krzywdzę ten sprzęt, dlatego że branża nam się tak wymieszała, że teraz posiadacz studia nagrań jest często youtuberem i odwrotnie, youtuber musi stać się często realizatorem swoich poczynań w internecie, od dźwięku po wideo. Teraz będę szczery i to bardzo. Studio to miejsce spotkań ludzi i nie mam tutaj na myśli samych klientów, ale przyjaciół, bo osoby związane z muzyką często otaczają się ludźmi, z którymi dzielą pasję. W takim studio często chcemy się dzielić muzyką, a to, że odebrano nam właśnie w telefonach wyjścia słuchawkowe, sprawia, że jest to dzielenie troszeczkę utrudnione. Ale studio przecież pozwala nam również uciec od tych trosk dnia codziennego. Możemy tutaj nawet odpocząć, wychillować, a czasami też zamknąć się przed rodziną, by odpocząć od tego hałasu dzieciaków. Ale wracajmy do KRK. A więc ustaliliśmy, że to dzielenie jest utrudnione. KRK wychodzi naprzeciw tym trudnościom i sami zobaczycie, że większość producentów za tym pójdzie. I zobaczycie, że większość za tym pójdzie. A mowa tutaj jest o Bluetooth. I wielu z was powie, że jeśli głośnik ma Bluetooth, to nie jest to monitor studyjny, a konsumencki głośnik do słuchania muzyki. Ale to mit, którym niektórzy chcą niczym szlabanem oddzielić klasykę od nowoczesności. Bluetooth jest wszędzie i chcemy z tego korzystać, więc dlaczego musimy stopniować sobie, że w profesjonalnym sprzęcie nie, a w mniej profesjonalnym już tak. Powinno być wszędzie i tyle. Tak jest moje zdanie. Zacznijmy od głośników, które moja żona oceniła jako najsłodsze. Create 3 to najmniejszy z rodziny. 3 cale, 65 W mocy, kompaktowa budowa, ale niech was nie zwiedzie jego rozmiar, dlatego że te głośniki naprawdę potrafią nieźle zaskoczyć. One będą idealne do pracy na biurku, do pracy z laptopem, do montażu filmów, do podcastu, do nauki, produkcji muzyki, albo również jako zestaw referencyjny. Czyli możemy przełączać się między małym zestawem a dużym zestawem, aby odnieść się do naszego miksu. I to jest dobre. Wysokie tony są bardzo klarowne. Tweeter z miękką kopułką naprawdę robi robotę. Bass oczywiście jest ograniczony, ale w tej klasie to wręcz naturalne, bo ten rozmiar jest malutki, więc jeśli szukasz monitora, który zatrzęsie twoim domem, to KRK ma inny model w ofercie. Jednak przełącznik z tyłu, który podbija dolne i górne pasmo o 2 dB, sprawia, że z tyłu dmucha z komory nieźle. A i głośniki pracują bardzo mocno pod względem swoich wychyleń. Regulacja pozwala obniżyć bas i wysokie tony. Co ciekawe, przełączając słyszymy zmiany, ale w sposób płynny. To naturalne, że ich dolne pasmo jest ograniczone, bo to wynika z ich fizycznego rozmiaru. Jednak bardzo zachwyca mnie ta konstrukcja i postanowiłem zrobić porównanie do JBL Charge 5. On gra bardzo dobrze w tym rozmiarze, ale kiedy przełączyłem się na szeroko rozstawiony zestaw KRK, no to Create 3 prezentuje nam znacznie więcej pasma i to w każdym zakresie. No i mamy taką ogromną przestrzeń stereo, czego taki sterowiec mały nigdy nam nie da. Więc jeśli masz taki punkt odniesienia, bo słuchasz muzyki na takich małych JBL-kach, no to zdecydowanie KRK 3 to będzie takie podniesienie cię o znacznie level wyżej, no i będziesz słyszał zdecydowanie w stereo. Tutaj środek i góra są bardzo dobrze wyważone i mówimy tutaj cały czas o małym głośniku. Tak więc jest to takie typowe narzędzie w pracowni, która często współdzielona jest z sypialnią, kuchnią czy też pokojem gościnnym. Jednym słowem tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Bass Reflex jest tutaj umiejscowiony z tyłu i tak sobie pomyślałem, że może być to ciekawy zestaw, jeśli byśmy go uzupełnili w przyszłości o dodatkowy chociażby sub S84 firmy KRK. W takiej konfiguracji nadal zajmujemy mało miejsca, a odczujemy różnicę dźwięku. No i żona nas na pewno z domu nie wyrzuci, bo dalej będzie widziała 2 małe monitory na biurku. Wracajmy dalej. Panel tylny. Panel tylny daje nam sporo wejść stereofonicznych. TRS, mamy tutaj RCA,
a nawet AUX-in po mini jacku. Jednym słowem, KRK otworzył się na mocno blokowych rodzinnych twórców i dla tych, którzy chyba nie chcą przekraczać 700-800 zł za parę monitorów, bo mniej więcej tyle te monitory kosztują, a więc cena jest naprawdę dobra. Create 5 można określić jako złoty środek. To 5-calowy woofer, pasmo rozszerzone do 40 kHz, większa moc i szersze pole pracy. Ten model idealnie sprawdzi się do tworzenia miksu, streamingu czy pracy z głosem. To taki domowy standard, wystarczająco mocny, by wyciągnąć detale miksu, ale na tyle kompaktowy, że nie przytłoczy przestrzeni. Oczywiście również posiada Bluetooth 5.3. Bez problemu sparujesz telefon, tablet albo komputer. Ten model można śmiało polecić muzykom, szczególnie klawiszowcom, którzy chcą grać takim pełniejszym pasmem niż w przypadku 3-calowego modelu. I tutaj ciekawostka, o ile w trójkach zakresy podbić częstotliwości na panelu tylnym sięgały -2 plus 2 dB, tak tutaj wysokie pasmo możemy skorygować -2, -1 oraz +1. Dolne pasmo w każdą stronę skorygujemy tak samo, czyli -2 do +2. Warto tutaj też coś powiedzieć o krzywej, bo w tym górnym paśmie podbicie realizowane jest od 2 kHz, ale najważniejsze zmiany dotyczą już przedziału 3 kHz i wyżej. Ustawienia LF-2 tłumią bas. To pozwala dostosować brzmienie do pomieszczeń z problematycznym dołem, czyli dudnieniem lub niedoborem dołu. A pewnie w dużej mierze te monitory będą pracowały w niedopieszczonych, niewydłumionych pomieszczeniach, a więc warto sobie skorygować z tyłu właśnie te częstotliwości. W całej serii Bass Reflex jest umiejscowiony z tyłu, a więc będziemy musieli te monitory odsunąć nieco od pomieszczenia, czyli od ściany, aby zapanować nad basem. Create 5 to bardzo udany model. W stosunku do trójki to jest naprawdę przepaść brzmieniowa, no bo wiadomo, gabaryt to gabaryt. A jeśli chcesz coś naprawdę mocnego, no to właśnie Create 8 to już naprawdę poważny sprzęt, dlatego że posiada 100 W mocy, woofer 8 cali, maksymalny poziom SPL 111 dB i tu już naprawdę czuć mocny bas. To monitor, który możesz postawić w większym pomieszczeniu albo używać chociażby po prostu jako punkt odsłuchowy w pełnym home studiu. Będzie on doskonały do muzyki elektronicznej, filmowej, hip-hopu, EDM, czyli wszędzie tam, gdzie ten dół ma znaczenie, no ale oczywiście i to górne pasmo i też to dolne pasmo jest do okiełznania, bo podobnie jak cała seria, on również może grać w pozycji flat lub można go dostosować do swoich preferencji. I korekcja jest taka sama jak w przypadku monitora 5-calowego. Tutaj wspomniany klawiszowiec może rozkoszować się brzmieniem swojego instrumentu, ale nie tylko on. Myślę, że błędem byłoby tutaj kierowanie się tym, że jest ten monitor tylko i wyłącznie dla montażystów, czy też content creatorów, tylko spokojnie na nim naprawdę można tworzyć muzykę. Seria Create to seria, która celuje w nowoczesnych twórców. Nie musisz być realizatorem z 15-letnim doświadczeniem, wystarczy, że chcesz dobrego brzmienia i monitorów, które pasują do twojej przestrzeni i stylu pracy. Model 3 to dla tych, którzy mają mało miejsca, model 5 najbardziej uniwersalny, model 8 to kiedy potrzebujesz naprawdę prawdziwej i dużej mocy. Co łączy całą serię? Wysokiej klasy przetworniki, woofer z włókna szklanego, lekkie, ale i sztywne i miękkie tekstylne kopułki tweeterów, które bardzo przyjemnie grają, bo te monitory naprawdę nie są agresywne. Jest to nowoczesna konstrukcja, taka hybrydowa, wzmacniacze klasy D i AB, co daje nam nie tylko dobre brzmienie, ale i też taką energetyczną efektywność, można było to tak to nazwać. Jest na pokładzie Bluetooth 5.3 z minimalnym opóźnieniem i dobrą jakością transmisji, co jest ważne. No i system panowania nad dźwiękiem, czyli ta kontrola dźwięku z tyłu, którą możemy właśnie sobie zmieniać ręcznie barwę, dostroić niskie pasmo, wysokie pasmo, dopasować dźwięk do swojej akustyki pomieszczenia. I nie wymaga to żadnych aplikacji, pomiarów czy kalibracji, bo dużo możliwości nie ma. Po prostu przesuwamy sobie w prawo, w lewo, słuchamy i jeszcze raz w prawo, w lewo. Może to ustawienie będzie dobre, trzeba sobie poeksperymentować chwilę, ale efekty na pewno będą bardzo dobre. To bardzo uczciwa propozycja w swojej klasie cenowej i trzeba przyznać, że KRK nie wraca do gry, bo w tej grze jest od dawna. Tylko inni znów muszą pomyśleć, jaki unik zrobić, bo cios wyprowadzony przez KRK jest naprawdę mocny. To byłoby na tyle. Wszystkiego dobrego, na razie, pozdrawiam, cześć.